Jeśli kiedykolwiek zwracałaś szczególną uwagę na swoje nawyki żywieniowe, być może zauważyłaś, że w chłodniejszych miesiącach jesteś bardziej skłonna po prostu przejadać się. To nie tylko Twoja wyobraźnia, bo tego doświadcza naprawdę, ale to naprawdę wiele osób. Dlatego zostań ze mną do końca tego wideo i dowiedz się, dlaczego bardziej pragniesz smakowitych pokarmów w zimie oraz jak możesz zapobiegać przejadaniu się i przybieraniu na wadze, gdy za oknem spada temperatura. Gotowa? No to zaczynamy! Chociaż potrzebne są dalsze badania nad tym, jak i dlaczego pogoda wpływa na nasze nawyki żywieniowe, to dotychczasowe analizy wykazały korelację między chłodniejszą pogodą a zwiększonym spożyciem kalorii. Badanie z 2005 roku, opublikowane w European Journal of Clinical Nutrition, wykazało, że uczestnicy badania spożywali średnio 86 kilokalorii więcej każdego dnia jesienią niż na wiosnę. Inne badanie opublikowane w European Journal of Epidemiology podobnie wykazało, że ludzie spożywali więcej kalorii w chłodniejszych miesiącach i czuli się bardziej głodni, mimo że jedli większe posiłki. Naukowcy przypisują te zachowania zarówno niższym temperaturom, jak i zmieniającym się rytmom dobowym. W minionych wiekach, na długo przed tym, jak ludzie żyli w klimatyzowanych, dobrze izolowanych mieszkaniach i mieli oszałamiający wybór jedzenia w lokalnym sklepie spożywczym, i to tak ile i kiedy tylko chcieli, zima była naprawdę niebezpieczna. Jesienne zbiory dyktowały, ile żywności było dostępne w chłodniejszych miejscach, a gdy te zapasy zostały zużyte, trudno było zdobyć dodatkowe zasoby, chyba że było się naprawdę bardzo bogatym. Z tego powodu chęć obiadania się przy pierwszych oznakach chłodnej pogody może być głęboko zakorzeniona w naszym biologicznym instynkcie. To, co nami kieruje, to impuls do przetrwania z dawnych czasów, bo od dawien dawna nasze ciała próbowały zgromadzić wszystkie kalorie, które mogłyby pomóc nam przetrwać w czasach niedoboru, i to w podobny sposób, w jaki dzikie zwierzęta odkładają tkankę tłuszczową, przygotowując się do zimowej hibernacji. Nasze ciała mają nadzieję na odłożenie wystarczającej ilości zapasów, aby zapewnić sobie ochronę. Dlatego wyjaśnia to również, dlaczego pragniemy żywności bogatej w cukier, no i oczywiście w tłuszcz, gdy za oknem jest mróz. Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest spożywanie kalorii, które służą również do rozgrzania organizmu. Ponieważ zimna pogoda obniża temperaturę ciała, możesz odczuwać potrzebę jedzenia więcej niż w lecie. Haczyk polega na tym, że jeśli zareagujesz na to pragnienie, oddając się pokarmom o wysokiej zawartości cukru, spowodujesz skok poziomu cukru we krwi, a następnie spadek, który sprawi, że poczujesz znowu chłód i większy głód niż wcześniej. A to spowoduje, że cały cykl zacznie się od nowa, a to doprowadzi cię do tak naprawdę przybierania na wadze z powodu nadmiernego spożycia kalorii. Nawet gdy jesteśmy narażeni na niższe temperatury i spalamy kalorie poprzez termogenezę z dreszczami lub też bez dreszczy, większość ekspertów zgadza się, że takie kalorie są nieistotne w całościowym rozrachunku. Dlatego naprawdę nie ma potrzeby zmieniać celu kalorii w zależności od pory roku. A jeśli obawiasz się, że przybierasz na wadze zimą z powodu nadmiaru jedzenia, oto kilka szybkich wskazówek, które pomogą Ci lepiej zarządzać swoim jadłospisem. Jeśli jesteś zwolennikiem przekąsek, to zadbaj o wysokobiałkową, bogatą w błonnik przekąskę między posiłkami.
Dobrym wyborem może być trochę masła orzechowego na krakersie pełnoziarnistym lub niskotłuszczowy ser na kromce chleba pszennego. Zdrowe podjadanie napędza mechanizm cieplny Twojego ciała, pomagając Ci utrzymać ciepło. I im cieplej Ci będzie w chłodne dni, tym będziesz miała mniejszą ochotę na proste węglowodany. Utrzymanie aktywności fizycznej na tym samym poziomie pozwoli Ci kontrolować wagę. Do tego ćwiczenia nie tylko spalają kalorie, ale także wpływają na substancje chemiczne w mózgu związane z apetytem. A dzięki temu mogą pomóc Ci w kontrolowaniu tego, ile tak naprawdę jesz. Jeśli uważasz, że Twoje pragnienie jedzenia może być związane z krótszymi dniami, spróbuj każdego dnia spędzać przynajmniej trochę czasu na słońcu. Jeśli nie jest to możliwe, zadbaj o suplementację witaminą D3, bo naukowcy twierdzą, że składnik ten wpływa na uwalnianie serotoniny i dopaminy w mózgu, a te dwa hormony mają kluczowe znaczenie dla naszego samopoczucia i tym samym na nasze wybory żywieniowe. Także podsumowując, dopóki stosujesz zbilansowaną dietę i przez większość czasu dokonujesz zdrowych wyborów, nie stresuj się zbytnio zimowym przyrostem masy ciała. A jeśli jesz odpowiednie porcje, poświęcasz czas na ćwiczenia i trzymasz się powyższych rad, jest mało prawdopodobne, że przytyjesz zimą, nawet jeśli wydaje Ci się, że jesteś bardziej głodna. Niedobór melatoniny i serotoniny mogą skutkować podjadaniem, dlatego należy zapewnić ich optymalny poziom poprzez aktywność na powietrzu i suplementację witaminą D3. I choć świąteczne ciasta, słodycze mogą być bardzo kuszące, to nie ma potrzeby ich unikać przez naprawdę 2 świąteczne dni. To, co tak naprawdę powoduje tycie w okresie świąteczno-zimowy, omówiłem w tym wideo i dlatego oglądnij ten film, jeśli jeszcze go nie widziałaś, i dowiedz się, ile trzeba zjeść pierogów z kapustą, aby przybyć 2 kg tłuszczu podczas świąt. No to co? No, dziękuję serdecznie za uwagę. Było chyba ciekawe, skoro dotrwałeś do końca, i chyba zasłużyłem sobie wreszcie na Twój kciuk w górę. A oprócz tego chcę podziękować wszystkim wspierającym ten kanał, bo to dzięki Wam nadal chce mi się publikować te wideo treści. Także bardzo dziękuję za wsparcie. No i co? Do zobaczenia na tym kanale, być może już w nowym roku, a może jeszcze w tym. Także nie przedłużając, trzymaj się, do zobaczenia. Cześć!